dobry. No i co ja mam tu powiedzieć? Teraz kroi się kolejna podróż. Ale beze mnie. No niestety. A jeśli się też zastanawiacie, co ja mam na głowie, to miałem ostatnio taki wypadek i trochę się poturbowałem. Mam tutaj parę szwów i na głowie też mam jakieś tam opatrunki. I teraz będą mi te wszy ściągać w Australii. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, jedziemy. No, bez wizy niestety, ale jadę z Krystianem do Australii, gdzie będę ćwiczył mu niemiecki z moim kolegą z Niemiec, Krystianem, i gdzie będziemy podróżować przez 3 tygodnie kamperem po australijskich drogach i bezdrożach, może trochę bezdrożach, z przerwą na kilka dni po słynnej drodze Gibb River Road, gdzie będziemy się poruszać terenówką, bo tam trzeba mieć napęd na 4 koła. Będzie naprawdę się działo. Także zapraszam wszystkich Was teraz, żebyście odkryli naszą bardzo piękną wyprawę po zachodniej Australii. I jedziemy. Czy wiecie, co to jest Reisefieber? Reisefieber to jest z niemieckiego takie określenie, już może nieużywane teraz, oznacza gorączkę podróży, czyli takie podekscytowanie i zdenerwowanie przed zbliżającą się podróżą. No i właśnie teraz rozmawiałem z Izą. Iza dzisiaj leci na Ibizę z koleżanką i opowiedziała mi, co się jej śniło. No i powiedziała mi bardzo taki skomplikowany sen, jak była z bratem w USA, robiła kopię jakichś dokumentów medycznych, cena była za wysoka, więc się kłóciła, potem nie chcieli jej wydać tych dokumentów, potem dali jej takie, ale nie te, zastanawiała się, czy dać napiwek, była strasznie zdenerwowana, no i ostatecznie skończyło się na tym, że nie mieli tych dokumentów, więc wszystko się posypało, więc tutaj, no, można by powiedzieć, że jest to jakaś manifestacja zdenerwowania przed podróżą, ale ponieważ każdy z nas przeżywa takie zdenerwowanie na swój sposób, to ja również miałem sen. Otóż miałem sen, że brałem moją szczoteczkę elektryczną i wciskałem przycisk, ale szczoteczka nie działała. Większa tragedia. Dlatego ja zapobiegawczo jeszcze spakowałam zwykłą szczoteczkę. O, i to jest dobry pomysł, ja tego nie zrobiłem. Pan na check-inie był bardzo upierdliwy i kazał mi wyjąć rzecz z plecaka, bo 15 kg nie idzie na bagaż podręczny. Po co go w ogóle ważył? Nie miałbym problemu, gdyby go nie ważył. A druga sprawa, no to pan jak zwykle asy wywiadu na lotnisku warszawskim. Co to za drony? Co to za samoróbki? Co to za samoróbki, się pytam. Tu są kable, które są na wierzchu, to jest stwarza zagrożenie. W każdej chwili może pan podłączyć prąd i stworzyć zagrożenie. Nie uwierzycie, ale kiedy już wstawiłem ten cały pean na część naszego lotniska, to zanim zdążyłem zakończyć nagranie, podszedł do mnie funkcjonariusz i powiedział: nie wie pan, że nie można nagrywać na lotnisku? Jest rozporządzenie na ten temat. Proszę skasować. Skasowałem. Nie chciałem już się kłócić. Pokazałem mu galerię. Oczywiście odzyskałem to nagranie za chwilę. Kurwa, niech ten kraj już zostanie za mną. Przysięgam, nie zmyśliłem tego. Zresztą nie byłoby chyba coś takiego łatwo wymyślić. No, nareszcie wsiadam po wszystkich przeżyciach. Jestem w samolocie.
No i jestem. Sporo Polaków na lotnisku. Lotnisko jak zwykle ogromne. Stambuł. Daje radę. Jest, słuchajcie, piękna pogoda, słońce. Spędziliśmy tylko parę sekund na pasie startowym, żeby wsiąść do autobusu. Ale no naprawdę było super pogoda, której nie ma w Polsce. Także jest to jakiś przedsmak wakacji. Chociaż w Australii oczywiście będzie chłodniej. Przynajmniej na początku, bo tam jest teraz zima. No ale słońce powinno być. Ruszam na podbój toalety i teraz potem znajdę moją bramkę, zrobię jakieś małe zakupy i spadamy. Ciekawe, czy tutaj też zaraz ktoś na mnie się rzuci ze słowami nie wolno filmować. Ekran niestety nie działa. Trudno, dowiem się o bramce jakoś inaczej. No słuchajcie, dostęp do Wi-Fi, którego spodziewałem się po tych 3 godzinach lotu jak kania dżdżu, utrudniony. Na lotnisku jest jedna sieć, która jest wszędzie dostępna, ale każe się zalogować albo na numer komórkowy, żeby przysłać SMS-a, ale ta opcja nie działa, pojawia się unexpected error, albo na jakiś kod, który generuje się na podstawie karty pokładowej w specjalnej maszynie, której nigdzie nie ma. To znaczy była jedna jak wysiadałem, ale nie poszedłem do niej. No i teraz idę kilometrami przez to największe na świecie lotnisko i nigdzie nic takiego nie ma, nikt nie wie, gdzie te maszyny są, po prostu jest kompletna szajba. Nie ma Wi-Fi na tym lotnisku, nie ma Wi-Fi. Wreszcie znalazłem ten osławiony kiosk, gdzie można zeskanować kartę pokładową i dostać kod do Wi-Fi, ale no w międzyczasie udało mi się zalogować na moją własną kartę pokładową na innej sieci Turkish Airlines, także już mam Wi-Fi. Nie jest źle, ale no nadal uważam, że nie jest to najprzyjaźniejsze lotnisko, jeśli chodzi o internet. Lot ostatecznie jest opóźniony o prawie 1,5 godziny. No, ale już wsiadamy. Samolot stoi, także będzie można sobie zasiąść i najdłuższy lot tej podróży, 10 godzin ponad. No i potem jeszcze ostatni lot z Kuala Lumpur do Perth, to jest tylko 5 godzin już, także już będę potem w Australii. Ale na razie lot do Malezji. No i już siedzimy, jest spoko, samolot duży, drony się zmieściły, nie trzeba było nic zdejmować. Jestem bardzo zadowolony. Panie są bardzo miłe. Myślę, że będzie spoko lot. Jak zwykle w Turkish Airlines dostaje się menu, w którym można wybrać sobie jeden z 3 posiłków na obiad, jeden z 2 na śniadanie. Akurat nie zawsze znaczy to, że jak do Was dojdzie wózek, to już będzie wybór ze wszystkich 3 posiłków. Czasem niektóre się kończą. W moim przypadku skończył się kurczak, ale nadal była jeszcze lasagna i wegetariańskie. Lasagna była bardzo dobra. Na śniadanie też można wybrać, także jest to bardzo fajna opcja. Ogólnie dobrze tutaj karmią. To jest takie nadspodziewanie dobre jedzenie jak na klasę ekonomiczną w samolocie. Można zjeść ze smakiem i jest tego dużo i drinki są też wliczone, także jest ok. Łącznie z alkoholem. Dolatujemy już nad Malezję. Niedługo będziemy w Kuala Lumpur. Tam jest postój. Zaledwie 1,5 godziny, bo samolot mój był trochę opóźniony, więc mam troszkę
czasu do nadgonienia. Kolejny lot jest już dużo krótszy, tylko 5 godzin. No i Malezja. Gorąco tutaj. Na szczęście podstawili rękaw, ale klimy nie ma. Już bym chciał może wejść teraz do budynku lotniska, tam będzie klimatyzacja. No, już zaczyna być trochę lepiej. Ale tutaj, słuchajcie, również nagrywam relacje i naprawdę nikomu to nie przeszkadza. Idę teraz korytarzem, trzeba się spieszyć, bo mam tylko godzinę na przesiadkę. Pobiegnę jeszcze szybko, bo trzeba się jeszcze na chwilę umyć zęby, skorzystać z toalety. Chociaż kolejka już się ustawiła do bramki, ale jeszcze tam nikogo nie ma, także powinienem zdążyć. Wygląda na to, że jedynym sposobem bezpiecznego umycia się na tym lotnisku jest skorzystanie z pokoju modlitewnego. To jest w zasadzie ten sam samolot, którym lecieliśmy pół roku temu do Sydney. Część pasażerów wysiada tylko na chwilę, żeby malezyjska strona mogła im skontrolować bagaże i paszporty z jakiegoś powodu. Potem wsiadają z powrotem i lecą do Sydney, a ja lecę już gdzie indziej. Zobaczcie, nawet nie muszę bardzo biec, bo wygląda na to, że mój lot już tu jest. Na lotnisku w Kuala Lumpur mamy do wyboru tylko wodę w temperaturze pokojowej lub gorącą. Zimnej nie ma. No wsiadamy już. Oczywiście pod samą bramką była kontrola razem ze skanerem. No i przed chwilą sobie, będąc w strefie bezpiecznej już na lotnisku Kuala Lumpur, bo się tylko przesiada, napełniłem sobie butelkę wodą w kraniku. No i pani kazała mi ją wylać po przejściu kontroli na skanerze na samej bramce. Mówię, że to przez toalety 50 metrów stąd. Nie, trzeba wylać. No to gdzie mam wylać? Proszę iść do toalety. A mam teraz wszystko zostawić? No dobrze. Wyciągnęła kilka jakichś pogiętych butelek spod lady. Pół pustych, pół pełnych. Do 3-4 butelek w sumie zlaliśmy tą całą wodę, rozlewając troszkę. Ale udało się. Cel został osiągnięty. Samolot będzie dużo bezpieczniejszy. Właśnie widzę, że ważą tu bagaż ludziom, także może być kolejna wesoła przygoda. Podręczny. Na szczęście jednak nie ważyli, tylko chcieli nalepić specjalną nalepkę, do której jeszcze dali mi drugą nalepkę do ręki. Jedna na plecach, druga do ręki. Nie mam pojęcia po co, no ale okej. Bo plecak biorę ze sobą, a teraz już wchodzimy na pokład. Było to bardzo szybka procedura. Paruetapowa, ale szybka. Pan najpierw poprosił rzędy 20 i powyżej. Zajęło to dosłownie 20 sekund i potem poprosił wszystkich innych, także nie trzeba było długo czekać. Lecę, wchodzę do rękawa z powrotem. Mam wrażenie, że przed chwilą byłem w tym rękawie. No to pewno to był inny rękaw. No i tak. Idziemy ku następnej przygodzie. Następna relacja będzie już prawdopodobnie z innego kontynentu. Normalnie Vatiker to jest tania linia lotnicza i tu trzeba płacić za jedzenie, ale ja jestem w ramach pakietu. Bilet był kupiony z Europy na całą trasę, więc dla takich pasażerów posiłki są przewidziane. Dostałem kurczaka. Ten kurczak nie wyglądał genialnie, ale był bardzo dobry, bardzo aromatyczny. No i butelkę wody. Można dokupić sobie kole, chipsy, jakieś inne przekąski. Nawet można dokupić obiady, można dokupić zapiekanki, kanapki grillowane i wszystko to jest bardzo tanie. To są ceny rzędu 10-15 zł za posiłek.
więc naprawdę spokojnie można sobie na to pozwolić. Ten samolot, muszę powiedzieć, jest najbiedniejszy ze wszystkich. Pierwotnie miałem w ogóle miejsce, które nie miało podłokietnika, było przy oknie i nie odchylało się. Udało mi się zmienić na miejsce w rzędzie przy wyjściu awaryjnym, bo samolot nie jest pełny. Teraz mam więcej miejsca na nogi. No ale samolot jest stary, nawet ekrany, które są tutaj przed nami na siedzeniach, nie działają. To kolejne siedzenie też się niestety nie odchyla. Na początku było bardzo gorąco, jak startowaliśmy, potem zrobiło się dosyć chłodno, więc ludzie założyli kurtki. No, obsługa jest na poziomie, natomiast widać, że jest to takie niskobudżetowe połączenie. Clear all disposal of food and ingredients, such as fruit, vegetables, spices, grains, meat, eggs and dairy, as well as plants, flowers or seeds and animal products, such as fur or shells. You must also declare any issues. No i jesteśmy na ziemi, wysiadamy zaraz. Pogoda była bardzo ładna, piękny zachód słońca, a teraz jest już właśnie zrobiło się ciemno. No i trzeba się udać do terminalu na imigrację i spotkać z Krystianem, który właśnie za 10 minut ląduje. Miał już przylecieć 2 godziny po mnie, ale mam takie opóźnienie, że przyleciał prawie równo ze mną. Także idziemy się spotkać. No i proszę Państwa, witamy w Australii. Witamy w Australii. Piękne, czerwone skały na ścianach. I taka też jest zachodnia Australia, tak mi się kojarzy. Trochę zielonego, trochę czerwonego i trochę niebieskiego woda. O, chyba takie widoki będziemy teraz oglądać przez 3 tygodnie, także dobrze, że na lotnisku już lojalnie o tym uprzedzają.